Jak każda firma, Microsoft oprócz znanych systemów Windows, np. legendarnego XP czy Visty oraz godnego następcy 8, czyli Windows 10, posiadał bardziej niszowe projekty, jak np. tytułowy Windows Longhorn, o którym jest ten film. Pomysł na film dał mi użytkownik Longhorn204. Link do jego kanału jest w opisie. Microsoft rozpoczął pracę nad systemem Windows Vista w maju 2001 roku, który był znany pod nazwą kodową Longhorn. Sporadyczne kompilacje tegoż oto systemu wyciekały na znanych sieciach torrent oraz na grupach dyskusyjnych. Etykieta systemu była wyświetlana w prawym dolnym rogu. Wyglądała tak jak widzicie teraz na filmie. Wyższe numery kompilacji nie oznaczały automatycznie uwzględnienia najnowszych funkcji każdego z zespołów programistów Microsoft. Windows Longhorn został oparty na 180-dniowej licencji ewaluacyjnej. Co ciekawe, nie jest to projekt abandonware, ponieważ firma Microsoft go nie dokończyła. Oczywiście w tej części filmu będę mówił o najważniejszych kompilacjach i funkcjach, ponieważ ten film by trwał za długo. Pierwszym buildem był build o numerze 3683, który interfejsem niewiele się różnił co do Windowsa XP. Również zmianie nie uległ instalator systemu, wręcz był skopiowany z Windows XP. Po prawej stronie ekranu pojawił się sidebar, czyli pasek, na którym można było dodawać widgety. Nowością również był nowy styl wizualny, który nazywał się Plex. W kompilacji numer 4001 wprowadzono nowy instalator oparty na plikach FIM. Taki plik zawiera obraz dysku, który ma być skopiowany na dysk twardy, a po restarcie wykrywanie sprzętu. A po tym instalacja zostaje zakończona. Niestety przy instalacji występuje błąd, przy którym musimy ręcznie stworzyć partycję i ją sformatować za pomocą wiersza poleceń. Usunięto możliwość doinstalowania programu Media Center. Ekran ładowania systemu pozostał taki sam jak w Windows XP. Kompilacji o numerze 4011 niestety nie udało się zainstalować. Instalację uniemożliwiał uszkodzony Windows PE, czyli środowisko preinstalacyjne systemu. Z uwagi na to, że ta wersja nie zawierała dużo nowości, nie była to żadna strata. Build 4015 zawierał nowy interfejs paska zadań. Zmienił się styl okien, przypominając ten z Windows XP. Kolorystyka nadal się nie zmieniła, która była ciemno-niebieska. Kompilacja o numerze 4029 zawierała wiele drobnych zmian, takich jak nowa przeglądarka obrazów, lekko zmieniony interfejs nagrywania płyt CD i Explorera. Pojawił się też nowy menadżer pobierania plików w przeglądarce internetowej Internet Explorer, który tylko był w tym buildzie Longhorna. Pasek boczny dostał panel programu Windows Media Player. Kompilacja o numerze 4028 była serwerowa. Funkcjonalność serwerowa tej kompilacji pochodziła z Windows Server 2003. Ta kompilacja była nowsza o 2 tygodnie od kompilacji 4029. Kompilacja Build 4051 była pierwszą oficjalnie udostępnioną kompilacją przez Microsoft uczestnikom konferencji WinHeads i PDC 2003 oraz subskrybentom TechNetu i MSDN, czyli portalu dla programistów deweloperów. Interfejs tej kompilacji został całkowicie przebudowany. Nowy styl nosił nazwę Slate i był w nietypowej jak te systemy Windows czarnej barwie. Paski adresów i tytułów zostały zwężone, a także zmienił się sposób wyświetlenia menu. Koszmarem dla szerszej grupy testerów niż do tej pory stała się obsługa sieci. Protokół TCP/IP był pisany od nowa i konfiguracja sieci była bardzo utrudniona. Nie działało m.in. stałe przypisywanie IP do karty sieciowej, ale w kompilacji 4053 została częściowo naprawiona obsługa sieci oraz pobierała mniej pamięci. Kompilacja 4074 była drugą wersją Longhorna oficjalnie udostępnioną przez Microsoft latem 2004 roku subskrybentom TechNet i MSDN. Była to najpopularniejsza kompilacja tego systemu, która do dziś jest modyfikowana przez wielu fanów. W tej wersji został poprawiony eksplorator, który wyświetlał foldery w podobnej formie jak w Windows Vista. Była to ostatnia kompilacja, która posiadała Aero, które zostało bardziej dopracowane. Wymagało ono o wiele słabszej karty graficznej niż Windows Vista. Do podstawowych efektów przezroczystości wystarczyła jedynie karta graficzna, która obsługiwała DirectX 7, a do pełnych animacji potrzebna była karta graficzna taka jak we Viście. Ostatecznie została poprawiona obsługa sieci. Wprowadzono nowy model sterowników LDDM
czyli wczesną wersję WDDM, przez które poprawiła się obsługa Areo. Sterowniki te aktywowały również wiele nowych funkcji, takich jak animowany ekran bootowania systemu w 32-bitowej palecie barw i wysokiej rozdzielczości. Ekran był podobny do tego, który zastosowano w Windows 7. Ta kompilacja była bardzo stabilna, jednak WinFS brał dużo zasobów systemowych i z tego powodu często było włączane, przez to wiele funkcji Longhorna nie działało. Kompilacja zawierała kilka drobnych błędów, ale uciążliwych. Były także wycieki pamięci. Wiele z tych błędów naprawiła społeczność użytkowników tego systemu poprzez nieoficjalne poprawki. Kończąc rozdział o kompilacjach, to warto zaznaczyć, że te legendarne dźwięki Longhorna tak naprawdę nie pochodziły z tego systemu, a z motywów Samsunga do Windowsa XP. Ciekawostkę dostarczył mi Jabłko Zjadł. Link do jego kanału w opisie. Windows Longhorn będę instalował na wirtualnej maszynie, ale Wy możecie użyć w tym celu np. starego laptopa lub komputera. Przed instalacją systemu jest konieczna zmiana daty systemu. W przypadku wirtualnej maszyny za pomocą dyskietki startowej DOS, którą musimy uruchomić, a następnie wpisać komendę date i wpisać datę instalacji i kompilacji w formacie pokazanym na ekranie. A w przypadku PC za pomocą BIOS. Możecie użyć również wiersza poleceń w instalatorze, klikając klawisze Shift F10. Instalacja przebiega tak samo jak w przypadku innych systemów od giganta z Redmond. Na początku instalacji musimy wprowadzić klucz przeznaczony do wybranej kompilacji Windowsa Longhorn. Link do strony z kluczami i datami kompilacji Longhorna znajdziecie w opisie tego. W niektórych wersjach podczas instalacji mogą wystąpić błędy uniemożliwiające całkowicie instalację lub wymagające np. uruchomienia wiersza poleceń, a następnie wpisaniu paru komend. Podsumowując, Windows Longhorn bardzo różnił się od finalnego systemu, czyli Windows Vista. Nie bez powodu była to beta z uwagi na błędy występujące w systemie, takie jak uszkodzone Windows PE czy brak możliwości sformatowania dysku przez instalator. Myślę, że film Wam się spodobał. Następny film o komputerach, jaki planuję, to MacBook Pro 13 z 2009 roku.